Szanowni Państwo, to jest ten moment właśnie, w którym zaczynamy. Spotkanie z dwoma osobami. Chodź. Dobra. Sławosz. Sławosz Uznański. Człowiek, o którym mogliście, szanowni Państwo, słyszeć całkiem sporo w ostatnich dniach. Naprawdę ogromne brawa. Dziękuję. Siadaj, Sławosz, proszę. Sławosz jest człowiekiem, który zajmuje się fizyką cząstek, ale w ostatnich dniach jest znany z czegoś, można by uznać, że wręcz przeciwnego, czyli z czegoś bardzo dużego, czyli zajmowania się kosmosem, a w zasadzie może nie tyle zajmowania, ile z tego, że został wybrany spośród kilkudziesięciu tysięcy osób zgłoszonych do grupy rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak chyba mogę powiedzieć. Na co dzień Sławosz pracuje w CERN-ie, największym ośrodku fizyki cząstek elementarnych na świecie chyba. Tak jest? Chyba to jest na świecie, Sławosz. Tak jest. Tak jest, dobra. A z nami jest połączony już teraz nie kandydat, nie rezerwowy, tylko prawdziwy i wyprostowany Luca Parmitano, astronauta, kosmonauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Człowiek, który w kosmosie był kilka razy i za chwilkę o tym porozmawiamy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, a prywatnie pilot wojskowy? Może prywatnie nie, ale pomiędzy byciem w kosmosie lata tutaj na Ziemi. Bardzo mi miło Cię widzieć, Luka, w Polsce, chociaż przez połączenie internetowe. Tak, bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu. Bardzo tym jestem podekscytowany, że mogę z Wami porozmawiać. Bardzo przepraszam, że nie mogło tutaj mnie być osobiście, ale następnym razem postaram się przyjechać. W Polsce, zawsze jesteś mile widziany na Nauka to lubię. Muszę Państwu powiedzieć, że jak z Luką się poznałem, to z jakiegoś powodu dłużej żeśmy rozmawiali o makaronie spaghetti i w ogóle o różnego rodzaju makaronach niż o kosmosie. Może dlatego, żeśmy się spotkali na kolacji w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie wiem, czy ty to, Luka, pamiętasz, ale rzeczywiście zrobiłeś mi krótkie szkolenie z rodzajów makaronów włoskich. Dla mnie mniej więcej makaron to makaron. Dla Luki to jest sprawa wagi państwowej. Szanowni Państwo, nie będziemy rozmawiali jednak dzisiaj o makaronach, tylko jednak o kosmosie. Mamy bardzo rzadką okazję spotkać dwie osoby, jedną osobę, która w kosmosie była i od Luki za chwilkę zacznę, i drugą osobę, która w kosmos się wybiera. Ale nie wybiera się tak jak większość z nas, w tym na przykład ja, w swoich snach tylko, ale wybiera się w kosmos dlatego, że rzeczywiście została wybrana spośród ogromnej grupy zgłoszonych osób, została wybrana do grupy tych, którzy w kosmos mają szansę polecieć. Luka, w 5 słowach, ile razy byłeś w kosmosie, co tam robiłeś i jak długo tam byłeś? Wybrałem się w kosmos. W kosmosie 2 razy. Byłem to w 2013 roku, następnie w 2019 roku. Spędziłem na orbicie 366 dni, czyli ponad rok. I był to rok przestępny. I w czasie tych 366 dni byłem jeszcze bardzo niedoświadczony. I wraz z moimi współzałogantami wykonaliśmy ponad 200 eksperymentów w przestrzeni kosmicznej i przez 166 dni eksperymentowałem razem z moim współzałogantem Chrisem Cassidym i razem wykonaliśmy 2 spacery kosmiczne. Za drugim razem byłem na stacji przez 200 dni i wtedy już byłem dowódcą stacji kosmicznej przez 2,5 miesiąca. Wykonaliśmy wiele eksperymentów naukowych różnego rodzaju i o tych eksperymentach możemy sobie porozmawiać później. Jednak to, co ważne, w ciągu tych 200 dni wykonaliśmy 9 spacerów kosmicznych i to jest absolutny rekord.
A 4 z tych spacerów kosmicznych poświęconych było naprawieniu spektrometru, który wymagał wyjścia na zewnątrz, a w ciągu ostatnich 2 lat jestem liderem zespołu w Centrum Kosmicznym Europejskim i jestem Teraz szefem jesteś działań, we Włoszech, szefem w operacji. którymś z instytutów ESY czy na Florydzie? Are you now in Italy or in Florida, in one of the ESA centers? Okej, w takim razie, jeżeli nie zadziałało tłumaczenie. Nie jestem ani tu, ani tu. Jestem obecnie na uniwersytecie w Bochum w Niemczech. Kończę właśnie swoje zajęcia z języka niemieckiego. Mówię wprawdzie po włosku i po angielsku, ale ponieważ przez ostatnich kilka lat mieszkałem w Niemczech, podjąłem się zadania nauczenia się niemieckiego i dlatego podjąłem ten kurs. Luki, ale Sławosz, Luka opowiedział o tym, co robił w przestrzeni, to czuję się jakoś zobligowany do tego, żeby ciebie zapytać, co ty byś chciał robić w przestrzeni, bo ty jesteś świeżo upieczonym kandydatem. Brzmi to może dziwnie, ale dziwne nie powinno być, dlatego że sam trening do punktu, w którym człowiek może lecieć w kosmos, jest bardzo długi, uciążliwy. A jeszcze dłuższa być może jest droga, żeby w ogóle być kandydatem. To jest droga liczona w latach. Co było na samym początku tej drogi? Znaczy, po co ty podjąłeś ten trud? Co ty chciałbyś tam robić? Dzień dobry wszystkim. W ogóle chciałem się przywitać. Może chciałem też przywitać Lukę. Luka, it's really nice to see you. We spent quite a long time discussing in Paris, so I'm really happy to see you. Chciałem także pozdrowić Lukę. Spędziliśmy sporo czasu ze sobą, rozmawiając w Paryżu i cieszę się bardzo, że mogę ci dzisiaj pomachać. Zmienię teraz język na polski. Super, że widzimy się z Luką. Dużo rozmawialiśmy w Paryżu. Bardzo fajne mieliśmy dyskusje, tym bardziej, że Luka pracował nad jednym z detektorów, który został zaprojektowany w CERN-ie, gdzie aktualnie pracuje. I dokonywał naprawy tego naszego detektora na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wymieniając jeden z głównych systemów, który jest potrzebny do chłodzenia detektora. Także to było niesamowite. Wracając, Tomku, do twojego pytania. Przestrzeń kosmiczna była mi zawsze bardzo bliska, od kiedy się urodziłem. I to już powiedziałem w wielu wywiadach, ale wrócę do tego, że urodziłem się 12 kwietnia. Jest to rocznica, kiedy Gagaryn był w kosmosie. 12 kwietnia 1961 roku mieliśmy pierwszego człowieka, który poleciał w kosmos i od kiedy się urodziłem, to było dla mnie bardzo, bardzo bliskie. Słyszałem życzenia od mojej mamy szczęśliwego Dnia Kosmonautów. Także to były moje życzenia urodzinowe i tak to się wszystko zaczęło. Wybierając moje studia, poszedłem w stronę politechniczną, zawsze lubiłem stronę inżynieryjną, budowania systemów i w związku z tym później na doktorat wybrałem budowanie systemów kosmicznych i układów scalonych dla przestrzeni kosmicznej. Także kontynuowałem tą drogę, a później tak naprawdę skończyłem pracując w CERN-ie na pozycji po doktoracie, projektując systemy niezawodne dla dużych instalacji naukowych. Również czekając od 2008 roku na nową rekrutację na astronautów. Także w 2008 roku Polska nie była krajem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie mogliśmy aplikować. Ja również byłem za młody wtedy, żeby aplikować na pozycję astronauty i tylko nie mogłem się doczekać, aż... Agent Sochocki, proszony o zgłoszenie się do punktu informacyjnego w sali wielofunkcyjnej. Za to przepraszam. No i wracając, jak tylko otworzyła się rekrutacja w zeszłym roku, w 2021, w maju, wydaje mi się, że ogłoszenie może było już chyba w kwietniu. Proszony o zgłoszenie się do punktu informacyjnego w sali wielofunkcyjnej. Przy okazji poproszę ekipę techniczną, żeby może wyłączyła te komunikaty, jeśli się da. Dzięki.
Przepraszam, Nie, jeszcze nie ma raz. problemu, nie ma problemu. Houston, we've got a problem. Houston, you've got a problem. Także jak tylko otworzyła się rekrutacja, wiedziałem, że będę aplikował i chciałem dojść jak najdalej. Jestem niesamowicie dumny i szczęśliwy z tego tytułu, że udało mi się dojść do samego finału i zostać wybranym jako jeden z rezerwowych astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Luka, jak to było w twoim przypadku? Czy to było coś w rodzaju przygody na zasadzie, no dobra, jestem pilotem wojskowym, pilotem testowym, więc w zasadzie nic nie jest już straszne mnie tutaj na Ziemi, więc w takim razie zostaje tylko kosmos. Tak to działało? Work that way? Not at all. Not one bit. Wcale nie, zupełnie nie tak. First of all, it's Przede got wszystkim nothing to do with fear or trying to. Podróże kosmiczne nie mają nic wspólnego z lękiem, z baniem się czegokolwiek. To zupełnie inaczej działa. It's about learning. Raczej chodzi tu o uczenie się. The more you know, the more you I im learn. więcej wiesz, tym więcej się uczysz, a im więcej się uczysz, tym mniej odczuwasz, tym mniej odczuwasz strachu. Najważniejsze jest to, że kiedy jest się pilotem wojskowym, pilotem myśliwców albo pilotem oblatywaczem, tutaj też nie chodzi na przykład o adrenalinę, chociaż to jest taka projekcja. To są całe dni przygotowań, całe dni uczenia się i w końcu przychodzi ten moment, kiedy się ten plan wdraża. Więc różnica pomiędzy byciem pilotem oblatywaczem i astronautą nie jest aż taka wielka. Wszyscy ci dawniejsi astronauci, aż do lat 70., zobaczcie, oni wszyscy byli wcześniej oblatywaczami. W moim przypadku chodziło o to, żeby znaleźć ścieżkę, żeby samego siebie poprawić, żeby się ulepszyć. I dzięki temu zacząłem eksplorować naukę po to, żeby dowiadywać się nowych rzeczy, a ta ciekawość powoduje, że to mnie pcha do przodu. Więc moje zainteresowania technologią i moja ciekawość świata połączyły się w jedno i dzięki temu zostałem astronautą. I kiedy konkurs został rozpisany przez agencję, zgłosiłem się i ten początek był dosyć dziwny, bo na początku w ogóle nie sądziłem, że będę kiedykolwiek latał w kosmos. Sądziłem, że jestem za młody, sądziłem, że za mało umiem i wtedy mój szef powiedział mi, wtedy mój szef mi powiedział, żebym złożył wniosek, żebym złożył aplikację, bo jeżeli tego nie zrobisz, to masz 100% szansę na to, że tego marzenia nie spełnisz, a jeżeli złożysz wniosek, to wtedy te szanse rosną. Ciebie nie One są 50 na 50. jak tam jest, bo jeszcze nie wiesz, ale naprawdę z całego serca życzę ci, żebyś kiedyś się dowiedział. Zapytam cię za to o tą naukę, bo jesteśmy na Festiwalu Nauki, która jest uprawiana w kosmosie. Myślę, że większość z nas mocno by się zdziwiła, gdyby zobaczyła, jak wiele różnych rzeczy w kosmosie się bada, począwszy od struktur biologicznych, zwierzęta, ale także tworzy się leki, bada się różne układy fizyczne. Wspominałeś o jednym detektorze, który został wybudowany w CERN-ie, ale z myślą o tym, żeby patrzeć w to, co jest największe. Ja jestem fizykiem cząstek, wiesz, poznaliśmy się w CERN-ie, ale zawsze jak opowiadam o tym, to dla wielu ludzi to jest zaskakujące, że tak blisko jest, czy ta odległość między tym, co najmniejsze, czyli cząstkami, a tym, co największe, tak naprawdę to nie jest przez całą skalę, tylko te dwie rzeczy stoją bardzo blisko obok siebie. Opowiedz coś proszę o tym eksperymencie, o tym detektorze, o którym już wspomniałeś. Super. To jest to, co chciałbym, może zacznę od tego, że nauka i What I'd like to start with fizyka is that naprawdę science, jest niezależnie, physics czy na małą skalę, czy na are- dużą skalę, jest tak naprawdę obiektywna. they're objective, irrespective of whether we're talking about the micro scale or macro scale. Even though the gravity on Earth and on Mars are different, we are able to describe it in universal terms. This is something that's extremely attractive to me, because even though we hadn't been to a place, Wracając do detektora AMS, to jest detektor
z CERN-u. W CERN-ie został zaproponowany i wybudowany. To jest niesamowita kolaboracja między wieloma instytutami naukowymi, dlatego że CERN wybudował detektor. Ten detektor był kalibrowany i testowany w Technologicznym Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, w Noordwijk. Później został dostarczony do CERN-u, a z CERN-u poleciał na Florydę, skąd wystartował praktycznie jednym z ostatnich lotów wahadłowca NASA, Space Shuttle, który i został wyniesiony na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nie pamiętam do końca, o co pytałeś, ale... O ten eksperyment, bo Tak. znaczy ja znam założenia tego eksperymentu, ale chciałem, żebyś o nich opowiedział, bo Pewnie. jako człowiek z CERN-u zrobisz to na pewno lepiej ode mnie. Także detektor AMS bada cząsteczki w kosmosie i promieniowanie kosmiczne, które dociera do detektora. Wokół naszej orbity jest różne środowisko dominowane przez promieniowanie słoneczne, jak również promieniowanie międzygalaktyczne. Po angielsku ono się nazywa Galactic Cosmic Rays. I detektor AMS bada kompozycję, jakie cząsteczki, jaki rodzaj, jakie atomy docierają do tego detektora, z jakimi energiami i i klasyfikuje tak naprawdę te cząsteczki, to promieniowanie. Szuka również śladów ciemnej materii, co jest jednym z dużych pytań w fizyce na dzień dzisiejszy. I tak naprawdę było już kilka dużych publikacji detektora AMS, także natomiast czekamy na najbliższe, które nie chciałbym tutaj nic zdradzać, ale słyszałem, że duża publikacja jest szykowana, także zobaczymy albo najprawdopodobniej w przyszłym roku, jakie nowe odkrycia AMS dokonał. Plotki chodzą, że całkiem duże. Tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ja nie jestem Ale ja nie jestem do końca fizykiem cząsteczek, jak również nie jestem związany z analizą danych, natomiast sam z niecierpliwością czekam na te wyniki, no i zobaczymy wszyscy razem w tym samym momencie. Luka, powiedziałeś coś takiego, że brałeś tam udział w kilkudziesięciu eksperymentach, chociaż rozwinąłeś tylko jeden. Ty jesteś z wykształcenia inżynierem. Czy to jest tak, że jak na stację kosmiczną leci inżynier, to zajmuje się tylko i wyłącznie takimi inżynieryjnymi kwestiami, czy także bada, nie wiem, czy pomaga w badaniu roślin albo zwierząt? You have it the other way around. First of To all, jest I'm na not an odwrót. engineer, I'm a pilot. Nie jestem inżynierem, jestem pilotem testowym, a najpierw studiowałem politologię, więc właściwie nie ma to nic wspólnego z inżynierią. And most astronauts, they tell you the same Większość astronautów powie wam, It's just one of the things you have to be. You have to be curious. że jest tylko jedna rzecz potrzebna. Trzeba być ciekawym. Trzeba być ciekawym nowych rzeczy, chętnym uczenia się nowych rzeczy, więc wyprawa na stację kosmiczną nie ma znaczenia, co studiowałeś, czy to była biologia, czy fizyka cząsteczkowa. Są tam ludzie różnego pokroju, reprezentujący różną dziedzinę. No, właściwie ważne jest to, żeby się chcieć czegoś nowego nauczyć. Więc u mnie też to tak wyglądało. Nie jestem fizykiem cząsteczkowym, nie jestem astrofizykiem, ale kiedy słucham profesora Tima, jednego z głównych badaczy tego promieniowania, bardzo ciekawy jestem najnowszych wieści, bardzo ciekawi mnie to, co z tych badań wyjdzie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, różnego rodzaju eksperymenty tam wykonujemy. Też eksperymenty na ingryzoniach, studujemy biologię, fizjologię. Wszystko właściwie jest tam badane. Więc the more
the more we learn, the Im more więcej się uczymy, im więcej mamy pytań, tym Wybacz w takim więcej razie, możemy się mam nadzieję, że dowiedzieć. się nie obraziłeś za tego inżyniera, bo to w sumie nie jest powód do wstydu jakiegoś wielkiego być inżynierem. Myślałem, że rzeczywiście skończyłeś Politechnikę. Chciałem cię zapytać o Chciałem cię zapytać. I have a master's degree from the Tak, no mam też stopień z Politechniki, ale to nie czyni ze mnie Chciałem cię inżyniera. zapytać o najbardziej zaskakujący eksperyment, z jakim spotkałeś się w przestrzeni kosmicznej. Okay, so it's the one cóż. I haven't done yet. To jest taki, którego jeszcze nie zrobiłem. Dobra, w takim razie wracam z tym pytaniem do Sławosza. Nie o to, co spotkałeś w przestrzeni kosmicznej, tylko co chciałbyś spotkać, co chciałbyś robić. Czy ty chciałbyś tam przeprowadzić jakąś konkretną rzecz, czy po prostu bierzesz wszystko z dobytkiem inwentarza? Oczywiście biorę wszystko, jeżeli tylko mógłbym polecieć, byłoby niesamowicie. Natomiast tak jak Luka powiedział, myślę, że ta ciekawość, ja mam ogromną ciekawość inżynierską i tego, jak działa otaczający nas świat. Także jeżeli mógłbym kontrybuować do różnych eksperymentów, czy fizycznych, biologicznych, medycznych, będąc sam jakby tematem testów, czy innych eksperymentów medycznych, niesamowicie byłbym zaszczycony i chętnie bym brał udział w tych eksperymentach. Mogę tutaj nawiązać troszeczkę do mojej pracy w CERN-ie, bo akcelerator jest bardzo skomplikowaną infrastrukturą naukową. Jest niesamowicie dużo różnych systemów i to są systemy elektroniczne, informatyczne, mechaniczne. Mamy systemy kriogeniczne chłodzące akcelerator do praktycznie najniższych temperatur we wszechświecie, jak również zderzając cząsteczki w tym takim małym miejscu o tej ogromnej energii. Jeżeli byśmy zdefiniowali, to jest najwyższa temperatura we wszechświecie. Te wszystkie rzeczy są niesamowicie fascynujące. Ja jestem inżynierem elektronikiem, fizykiem ze strony fizyki półprzewodników i projektowania systemów scalonych. Natomiast ta cała mechanika, kriogenika i wszystkie inne systemy są niesamowicie pasjonujące. I pracując w centrum kontroli wielkiego zderzacza hadronów, trzeba jednak zbudować wiedzę z każdej z tych dziedzin, żeby móc ten akcelerator nim operować w efektywny sposób, jak również dostarczać optymalną, maksymalizować ilość danych, którą możemy dostarczyć do różnych instytutów naukowych na świecie. Także tą wiedzę trzeba budować ciągle. Akcelerator również się zmienia w każdym miesiącu, każdym roku. Używamy tych systemów w inny sposób, żeby jeszcze więcej, tak kolokwialnie mówiąc, wycisnąć z niego danych naukowych dla różnych instytutów naukowych na świecie. Zanim oddam głos wam, kochana publiczności, możecie się już zastanawiać nad pytaniami do Luki czy do Sławosza. Chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie z mojej strony. Jestem pewien, że na sali siedzi wielu młodych ludzi, którzy całkiem poważnie myślą o karierze w przemyśle kosmicznym, szeroko rozumianym być może. Z całą pewnością są także tacy, którzy po prostu chcieliby polecieć w kosmos. Najpierw ty, Luka, jako osoba, która tam była. Co ty byś im poradził? As you can imagine, I have heard that question many times. Możecie sobie wyobrazić te pytanie zadawano mi wiele razy. Don't want to give a straight answer. To nie to, że nie chciałbym dawać jakiejś bezpośredniej odpowiedzi, Utmost conviction that ale jestem przekonany, że only apply porady the advice that I have only apply to my experience. odnoszą się tylko do moich własnych doświadczeń. Cokolwiek, co mnie się przydarzyło, niekoniecznie przekłada się na życie innych ludzi, więc nie lubię dawać takich porad. Miałbym wam poradzić, żebyście stali się pilotami testowymi, a jeśli nie lubicie latać, to co? No właśnie o to chodzi, że to zwykle, co mówię, to, co mam do powiedzenia, sprowadza się do tego, że no cóż, wybierając astronautów, raczej poszukujemy przede wszystkim ludzie, którzy są niesamowicie dobrzy w tym, co robią.
Sławosz nie tylko mówi świetnie po angielsku, ale jest niesamowicie dobry w tym, czym się zajmuje. He likes sport. Lubi też sport. And you could say many of I those things about me. And you could say mogliby się również powiedzieć wiele takich podobnych rzeczy o mnie, że pewne rzeczy robię bardzo dobrze. Jesteśmy ciekawi wielu rzeczy. Jesteśmy też bardzo dobrzy w tym, co robimy. Natomiast really good at what you do. jak osiągnąć to, żeby być dobrym w tym, czym się zajmujemy? Answer to that is that you Jedyna really odpowiedź have na to love chyba what brzmi: musicie po prostu kochać Not as to, co important as robicie. doing what you love. That's easy. Nie robić to, co kochacie, But it's ale more important to ważniejsze love jest what you do, because kochać once you to, know, co robicie. once you learn to Ponieważ love what you do, whatever it is kiedy you're nauczycie się doing, kochać then you can really be good at to, co robicie, to na pewno staniecie się w tym Sławosz, bardzo dobrzy. To samo pytanie do ciebie. Przeszedłeś bardzo trudny proces selekcji. Rozmawialiśmy o tym na kanale Nauka to Lubię 5 dni temu, gdzie opowiadałeś, ilu stopniowy on był. Dla osób, które chciałyby w przyszłości też go przejść, jakiej byś udzielił rady? Luka powiedział, żeby nie udzielać rad, a ja postaram się udzielić. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Z mojej strony to, co ja mogę powiedzieć, i też bym powtórzył to, co Luka powiedział. Jakby kluczowe jest to, żeby rzeczywiście pasjonować się tym, co robimy. I mając tą pasję, posiada się ogromną motywację i fascynację tym tematem. I tak naprawdę wtedy ma się ogromną energię, żeby zgłębiać swoją wiedzę, iść do przodu i przesuwać tą granicę tego, co wiemy jako osoby, ale później również tego, co wiemy jako tak naprawdę badania naukowe i przesuwać tą granicę coraz dalej. To, co ja bym powiedział, to nie jest łatwa droga i to jest długa droga. Natomiast potrzeba jest konsekwencji, konsekwentnego budowania wiedzy. Myślę, że to jest niesamowita droga i tylko mógłbym wszystkim, którzy by chcieli zacząć taką przygodę i pracować w aplikacjach kosmicznych, czy jako inżynierowie, czy jako astronauci, czy jako biologowie, czy astronomowie, tak naprawdę inwestujcie w to czas, budujcie swoją wiedzę, posiadajcie tą dużą motywację i na pewno możecie osiągnąć niesamowite cele. Może dokończę tutaj tylko taką myślą. Podczas procesu rekrutacyjnego poznałem niesamowitych ludzi, niesamowite osoby z wielu różnych dziedzin nauki. I podczas mojego procesu rekrutacji, to jest moje doświadczenie, to nie są tylko inżynierowie, naukowcy i piloci wojskowi. To są również lekarze, biologowie, ludzie, którzy zajmują się geologią, studiują wpływ zmian klimatu tak naprawdę na naszą planetę, zajmują się lodowcami, topnieniem lodowców. Jest niesamowicie szeroka to spektrum naukowców, którzy brali udział w całej rekrutacji. Także tutaj nie mogę polecić żadnej specyficznej drogi i takiej, która przybliża zdecydowanie do tego marzenia, żeby na przykład zostać astronautą. Jakby tutaj jest całe ogromne spektrum, natomiast najważniejsze jest, żeby konsekwentnie budować wiedzę i inwestować długoterminowo, a te marzenia stoją otworem. Dzięki panowie za to motywujące bardzo, te motywujące stwierdzenia. Pytania od was, kochani. Jeżeli ktoś ma, ręka do góry. Nie obiecuję, że wszystkie się uda, ale mamy kilkanaście minut jeszcze. Okay, so I have one question to Luca. How did you feel seeing Mam the pytanie Earth dla from space Luki. for the first time? Kiedy And how it widziałeś impacted you, for example, your views on our Ziemię society? z kosmosu po raz pierwszy, w jaki sposób to na ciebie wpłynęło? Czego doświadczyłeś? Słyszałem to pytanie już wcześniej i nigdy odpowiedź nie staje się łatwiejsza. Żeby zupełnie szczerze na to pytanie odpowiedzieć, nie da się opisać te emocje. Po prostu nie ma słów, które mogłyby je opisać. I nawet najpiękniejsze słowa, które mamy do dyspozycji w naszym słowniku,
nie są w stanie We don't have oddać words for what is not imaginable. tego, And czego nie da się seeing sobie the planet from wyobrazić. I zobaczenie naszej planety above, it belongs to the z kosmosu należy do tej właśnie kategorii, czegoś niewyobrażalnego. Nie da się tego wyobrazić i nie da się tego wyjaśnić. To by było tak, jakbym ciebie zapytał o to, jakie były twoje odczucia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłaś ocean. I znowu te emocje Emocji nie da się zapakować w skrzyneczki, nie da się ich zaszufladkować, nie da się ich przygotować do konsumpcji. To, co przychodzi mi do głowy, to takie wrażenie, że kiedy się na tę Ziemię patrzy z kosmosu, dociera do nas, że mamy tylko jedną taką planetę, że mamy tę planetę jedyną i że nie ma drugiej takiej. I że tylko ta planeta nas jest naszym domem. I ponieważ jest taka unikatowa, większość z nas, astronautów, wraca na Ziemię z tym poczuciem, że naprawdę warto jest chronić tę planetę. Nie dla nas. Nie dla nas, ale dla tych, którzy będą naszymi następcami w przyszłości. Naszą odpowiedzialnością jest przekazanie w ich ręce planety w wiele lepszym stanie niż w ten, w którym myśmy tę planetę przejęli. Nie znaczy to, że uda nam się ten cel zrealizować znakomicie, ale przynajmniej mamy obowiązek starać się i robić co w naszej mocy, żeby tak to właśnie było. Musimy się starać, żeby działać lepiej, żeby lepiej rozumieć, że masa rzeczy, o które walczymy, o które się spieramy, są zupełnie bez znaczenia i będą kompletnie bez znaczenia, jeżeli w przyszłości nie będziemy mieli planety. Kolejne pytanie, może z tej strony. How did you feel after returning from space? Jak się czułeś po powrocie z przestrzeni kosmicznej? I felt really good. The first time was harder. Okay, I don't know what happened there, but anyway, I heard the question. The first time that I came back physically was harder than the second time. Kiedy wróciłem za pierwszym razem, czułem się fizycznie o wiele gorzej niż za drugim razem. Czujesz się bardzo ociężały, literalnie czujesz się ociężały po 6 miesiącach w przestrzeni kosmicznej, kiedy nie ma grawitacji i kiedy wszystkie działania, których się podejmujesz w przestrzeni kosmicznej, one są jakby bezgrawitacyjne i kiedy wracasz na Ziemię, nagle odczuwasz, przypominasz sobie, że wszystko waży, że ręce ważą, że twoja miednica waży, że twoje całe ciało jest przyciągane, podlega grawitacji. I bardzo łatwo człowiek się wtedy męczy, dlatego że żeby utrzymać to ciało w pozycji pionowej, trzeba wykonać pewną pracę. I normalnie bywa tak, że w ciągu kilku tygodni człowiek się przyzwyczaja do tego i odzyskuje formę fizyczną, która pozwala na przykład odzyskać poczucie równowagi. Błędnik także musi się przyzwyczaić. Błędnik nie działa w przestrzeni kosmicznej, więc w środowisku wysokograwitacyjnym sytuacja się zupełnie zmienia. Więc kiedy wraca się na Ziemię, pewne organy twojego ciała, które w przestrzeni kosmicznej są jakby uśpione, muszą zacząć znowu działać. Więc na początku trudno jest biegać, na początku trudno się chodzi, równowaga jest trudna do utrzymania, ale rzeczywiście po kilku dniach powraca to poczucie równowagi, błędnik znowu zaczyna działać, człowiek się znowu czuje taki skomponowany i pełny. A w przypadku drugiego mojego powrotu z przestrzeni kosmicznej ten proces był jeszcze szybszy. Postawiłem przed sobą takie wyzwanie, że przebiegnę półmaraton po powrocie z przestrzeni kosmicznej i wyobraźcie sobie, że pobiegłem ten półmaraton, przebiegłem go cały, nie byłem tam najszybszy, ale rzeczywiście od samego początku zacząłem ćwiczyć, a potem przebiegłem półmaraton. Więc mógłbym powiedzieć, że tak właściwie globalnie czułem się bardzo dobrze.
the first time it was really hard to be back on Earth. I kept thinking about I things that gdy I chodzi wanted o to do on the space station. tę sferę psychiczną, o wiele trudniej było rzeczywiście wrócić na Ziemię po raz pierwszy, dlatego że kiedy wróciłem z kosmosu na Ziemię po raz pierwszy, no nie mogłem opędzić się od myśli o moich przyjaciołach, którzy zostali na stacji kosmicznej i przez całe miesiące moje myśli uciekały tam. Luca, what kind of physical traits does an astronaut need? Luka, jakich cech fizycznych potrzebuje astronauta You don't have to w be an kosmosie? Ironman, you don't have to be a professional athlete, you don't have to be an Olympian. Nie musisz być olimpijczykiem, nie musisz być profesjonalnym sportowcem, ale musisz być no, dobrze wyćwiczony. Normal sizes helps for standardization because most spacesuits are Istotne jest też to, żeby nie być szczególnie szczupłym albo szczególnie otyłym, dlatego że to jest kwestia pewnej standardyzacji, dlatego że no, trzeba wpasować się nie tylko w kombinezony kosmiczne, ale także w koje, w różne inne miejsca, które na statku kosmicznym przewidziane są dla osoby o, powiedzmy sobie, standardowych wymiarach. Ale nie ma szczególnej cechy fizycznej poza zdrowiem, które no, bo trzeba przejść przez testy medyczne. I oczywiście im lepszej jesteś kondycji fizycznej, tym lepiej, ale nie ma jakiegoś tego wymaganego elementu fizyczności, które by warunkowały stanie się kosmonautautą. Oczywiście musisz być w stanie obsługiwać sprzęt na stacji kosmicznej i naturalnie są pewne wymagania wstępne, które trzeba spełnić. I kiedy się spełni te podstawowe wymogi, można przejść przez cały cykl szkolenia. Próbowaliśmy także eksperymentować z osobami, które Dziękuję. Myślę, miały że kłopoty ze ostatnie- zdrowiem. No i te eksperymenty wyszły pozytywnie. Luca, do you think that everybody should have a chance to see Luka, Earth from space? czy uważasz, że każdy powinien dostać szansę zobaczenia Ziemi z kosmosu? It's a question that has multiple. To pytanie, które ma wiele możliwych ścieżek odpowiedzi. Czy sądzę, że każdy powinien zobaczyć Ziemię z kosmosu? Czy każdy potrzebuje tego? Czy sądzę, że byłoby świetnie, żeby było więcej możliwości, żeby ludzie sobie mogli polatać w kosmos i popatrzeć na Ziemię? Oczywiście tak. Popieram bardzo ewolucję lotów kosmicznych, ale są oczywiście ograniczenia, one są fizyczne. Jeżeli sądzisz, że od czasów 1903 roku, kiedy ludzkość stworzyła maszynę cięższą od powietrza, która była w stanie latać, jeżeli pomyślisz o tym, że zajęło tylko 70 lat, żeby stworzyć możliwość lotu kosmicznego, to jest kolosalny postęp w bardzo krótkim czasie. Dzisiaj każdy może latać, każdy może stać się pilotem. Oczywiście to też podlega pewnym ograniczeniom. Ale samoloty są dzisiaj pospolite. I to samo dzieje się powolutku z lotami kosmicznymi, aczkolwiek istnieje pewne różnice. Loty kosmiczne rozwijają się troszkę inaczej niż technologia pozwalająca na loty atmosferyczne. Kiedy myślimy o lotach suborbitalnych, to tak, sądzę, że przy pomocy technologii, którą mamy do dyspozycji, która się będzie rozwijała, to będzie możliwe. Loty suborbitalne będą prawdopodobnie możliwe. I to się na pewno stanie w przyszłości i sądzę, że ten projekt ma także potencjał komercyjny. Jednakże loty orbitalne albo loty jeszcze dalsze to problem wykładniczo trudny.
I wiążą się z tym wszystkim bardzo duże ryzyka. To nie tylko kwestia mechaniki, to nie tylko kwestia rakiet, to nie tylko kwestia kapsuł, to nie tylko kwestia osłon. To kwestia niewiarygodnie skomplikowanej technologii i wiąże się to z wieloma problemami. Czy sądzę, że wszyscy powinni mieć w pewnym momencie możliwość wyboru, żeby polecieć w kosmos? Tak sądzę, ale uważam, że przyszłość jest bardziej złożona. It was really nice to have you here. I'm looking forward to meet you again. Dziękujemy, Luka. I promise I Bardzo will cieszę not się, że ask mogliśmy about Cię macaroni gościć. again. Następnym razem nie będę już pytał o makaron, Thanks to you. Yeah, we see. tylko Maybe sprawy in poważniejsze. January you will Może be, w styczniu. On Curacao. Może in będziesz French na Guiana, or not? Curacao w Gujanie Francuskiej. Nie jestem pewien, czy będę w Gujanie Okay, Francuskiej, so, see you ale again somewhere. być może się spotkamy. Dziękuję bardzo. Do Sławosz. zobaczenia Tobie latem. życzę nie tego, czego Luce, bo Luka już był, a tobie życzę tego, żebyś był. Żebyś poleciał. Sporo tutaj zależy rzeczywiście paradoksalnie, poprawcie mnie panowie, jeśli się mylę, ale mniej od technologii, mniej od samych władz ESY, a więcej od polityków, czy dadzą odpowiednie budżety chociażby na to, żeby Europejska Agencja Kosmiczna wybudowała swoją własną infrastrukturę na niskiej orbicie. Jeżeli wybuduje, to wtedy też i liczba Europejczyków, którzy będą mogli lecieć w kosmos, będzie po prostu większa. Mam ogromną nadzieję, że ty będziesz wśród nich. Bardzo dziękuję też państwu. Przede wszystkim tak, ogromne brawa dla Luki, dla Sławosza. Ja nie wiem, czy Luka widzi tak naprawdę cały... Widzi. Tak? Super. Chciałem zrobić zdjęcie razem z nim i z widownią, a może Zróbmy z nami sobie. również. Zróbmy sobie. I miałem okazję do wielu zdjęć z wami tutaj, uczestnikami Śląskiego Festiwalu Naukowego. To może takie jedno zdjęcie, które ja zrobię sobie z Słuchaj, wami. no to chodź tak kucniemy tutaj, tak żeby był Luka i żebyście państwo byli. Okej. Tomek, nie widzę ciebie tutaj. A państwo możecie machać, na przykład, jeżeli chcecie. Albo możecie państwo na przykład coś powiedzieć, albo krzyczeć, albo cokolwiek innego. Super. Wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Teraz zapraszam Excellent, państwa na wykład mój na temat sztucznej inteligencji, na temat technologii związanych ze sztuczną inteligencją, na temat algorytmów dosłownie po 5-minutowej przerwie, a my jesteśmy dokładnie w czasie, dokładnie jak w locie w kosmos, Luka. Jesteśmy dokładnie w czasie. Dziękuję ci bardzo. Hej, Luka. Dziękuję. Thank you.